Seks dobry wszystkim. Teraz nie tylko epatujemy seksem, ale też pijaństwem. Za udane nagrania. Za twoją wygraną w konkursie. Nie ustaliliśmy nagrody. Dobra, później ustalimy. Nie, ustalmy już, co będzie nagrodą. No to za wygraną. Za naszą wspólną wygraną. Za wygraną. Zobaczymy. Siądę trochę tak bliżej. Od razu powiem, że ja sama nie wiem, czy bym dała radę odpowiedzieć na te pytania. Czyli już nagrywam. To już jest do... No trochę już tak, jakby takie elementy będą takie przebitki. Dobra. No to powiedz, zapowiadaj dziennik, odcinek. Seks dobry wszystkim. Seks dobry wieczór, bardzo. Po prostu uwielbiam, jak on zmienia cały catchphrase tego kanału. Dzisiejszy odcinek będzie dość chyba ciekawy, może nawet zabawny trochę. Tak, bo jest jedna osoba, która będzie bawić się kosztem drugiej. Tak, dokładnie. W przekonaniu Alka to jest zabawa kosztem kogoś. Dzisiejszym tematem przewodnim będzie penis. Będziemy rozmawiać o penisie, ale to będzie gra związana z penisem, z penisami. I od razu dojaśniam, również pseudopenisami. Ponieważ pseudopenisy też zaliczają się do kategorii penisów. Tak. Zacznijmy od tego, czym jest penis. Przede wszystkim zabroniono mi przygotować się do tej gry. Ale tak na chłopski rozum. Na chłopski rozum chciałem to zaznaczyć i tylko zdążyłem się dowiedzieć o pseudopenisie i o tym, że nie wszystkie penisy są narządami homogenicznymi, czyli względem siebie to niekoniecznie ewolucyjnie są te same narządy. One mogą dobrze, ale do czego służy? Jest to narząd kopulacyjny, do zapłodniania. Właśnie, do zapładniania. Zapładniania czy zapładniania? Zapładniania. Do zapładniania albo do jednorazowego zapłodnienia. Tak, językowo. Skoro tak mówisz, to pewnie tak jest, no bo ja nie byłem w stanie tego stwierdzić. U niektórych gatunków zapłodnienie odbywa się chyba raz w życiu. Są takie gatunki. Są takie zdecydowanie. Więc wtedy u nich jest do zapłodnienia. A u innych do zapładniania. Oczywiście też do innych rzeczy, ale dzisiaj skupimy się na bardziej takiej właśnie... Do straszenia na przykład też. Albo do chwalenia się. Tak, dzisiaj poświęcimy czas mówieniu raczej w kategoriach właśnie tych takich zapłodnieniowych, biologicznych bardzo. I będziemy też odnosić się do świata zwierząt. Bo na czym polega dzisiejszy film? Ja może powiem. Przygotowałam dzisiaj quiz dla Alka, w którym będzie mówił o tym, co leży na sercu bardzo wielu osób. Zwłaszcza mężczyzn bardzo często. Jest to taki aspekt posiadania penisa, który z jednej strony jest bardzo skomplikowany, czasem jest taki wywołujący lekki uśmiech, ale też frustracje, smutki i troski, bo będziemy mówić o długości penisów. No ale będziemy mówić o długości penisów zwierząt. Czyli nie będzie nic o samochodach, wielkich łodziach, nosach, stopach, rakietach wystrzeliwanych gdzieś tam. Tak. Nie będziemy absolutnie o tym mówić. Będziemy mówić o długości penisów zwierząt. I quiz będzie polegał na tym, bo oczywiście zwierzęta są bardzo różne. Mają bardzo różne rozmiary, gabaryty. Będziemy mówić rzeczywiście o sytuacjach, gdzie penis jest narządem kopulacyjnym i doprowadza do zapłodnienia. Kropka. I ponieważ zwierzęta są bardzo różnych gabarytów, mają naturalnie bardzo różne penisy. Ale żeby było trudniej i bardziej ciekawie dla nas wszystkich, ja sobie wszystko policzyłam. Chciałam założyć, czy też uwzględnić wielkość, ile procent rozmiaru ciała
stanowi penis. No tak. I nie dotyczy to wagi, i mówię, nie chcę robić tego jeśli chodzi o wzrost. Czyli 100% to jest rozmiar danego zwierzęcia. Długość tego zwierzęcia. Jeżeli na przykład jest zwierzę, które ma metr i ma penisa, który ma metr, to jest to proporcjonalnie 100% jego... Tak. Tak, i zwracamy uwagę na długość, czyli na przykład jak mamy żyrafę, która jest bardzo wysoka, ale ma relatywnie krótki tułów, to mówimy o długości tułowia, tak jak u świnki mówimy o długości tułowia. To jest podchwytliwe bardzo właśnie. Żyrafi penis będzie proporcjonalnie zaskakująco duży do ciała, jeżeli bierzesz tylko długość tułowia. Tak, chciałam zrobić to dlatego, no dobra, że muszę ujednolicić, bo na przykład są zwierzęta, które nie mają nóg. Walenie błękitny nie ma nóg. No właśnie. Prawda? Ślimak nie ma nóg, a kaczka ma bardzo krótkie nóżki. Kaczka ma bardzo krótkie nóżki. Więc żeby sobie to... I pseudopenis. Żeby sobie to jakby ustandaryzować, bierzemy pod uwagę długość ciała i bierzemy pod uwagę rozmiar penisa, to znaczy jaki procent tej długości ciała stanowi. Ja będę podawać zwierzę. Tak. Alek, jeżeli będzie problem z wyobrażeniem sobie, co to jest za zwierzę, to ja powiem o tym. Ja widziałem kilka zwierząt, więc mogę rozpoznać niektóre gatunki na pewno po nazwie. Ewentualnie mogę podać na przykład długość ciała. Aha. Tak średnio, bo myślę, że tu powinniśmy sobie pewne kwestie dojaśnić i długość tych ciał podam. I co by tu jeszcze? No i Alek wtedy będzie ustawiał je dawał im rank taki. Od ilu do... Że na przykład daj im miejsce na skali od 1 do 12. Dobrze. Zwierząt jest 12. Myślę, że to będzie bardzo uczące. Ja po przeliczeniu tego wszystkiego naprawdę aż się zaśmiałam do siebie. No to ja proponuję co chcesz na wygraną? W ramach wygranej. I co jest, bo żeby było, ile to znaczy wygrana? To znaczy, że musiałbyś ponad połowę mieć w dobrych miejscach. Czyli 6 sztuk powinienem dobrze zaklasyfikować. Tak. To będzie bardzo ciężkie, bo z kombinacji jest... może jakieś chociaż widełki, nie wiem. Ale ja wiem, że jest dużo kombinacji. Dobra. To mogę na przykład żadnego nie zaklasyfikować dobrze. Wtedy przegrasz. No to 6 dobrze, to jest bardzo... To jest jak po prostu chybił trafił. W totolotka mam większe szanse. To na łapu capu, jak to mówiła moja kuzynka. Na łapu capu. No tak. To pozdrawiam Dorotę, jak ogląda. Skoro gra ma polegać na zabawie czyimś kosztem, no to... To jest zabawa edukacyjna, nie niczyj koszt. No dobrze. Więc też Państwo się czegoś dowiecie. Twoje zdrowie. Co byś chciał, jak wygrasz? Czekaj, co to ja ostatnio bardzo chciałem, ale nie mogłem. Wiem! No ale powiedz co. Tu zrobię po swojemu. Nie, to jest za duża zmiana. To jest śmieszny quiz o penisach. No więc właśnie. Adekwatną, proszę sobie wybrać wygraną. Może taką niegrzeczną. Coś proponujesz? Jakieś? Nie, nic tutaj nie proponuję. No to ja chcę niegrzeczną nagrodę, tak. Dobrze. Jakkolwiek by było. Dobrze. No to będzie niegrzeczna nagroda, jak wygra. Ciasto. A jak przegrasz, to upieczesz mi ciastki. Dobrze. Tak? Bardzo chętnie. Więc pierwsze zwierzę, które chciałam zapytać ciebie, to jest... 6. miejsce. No ty musisz powiedzieć, które miejsce. Ryjówka. Jak wspomniałem na wstępie, przyznaję jej 6. miejsce w rankingu. 6. miejsce w rankingu. Ryjówka. To napisz ryjówka. Ryjówka to jest malutkie bardzo zwierzątko. Przypominam,
mały gryzoń, który ma około 7,5 cm długości. Dobrze. Jak pewnie zauważyłaś, podszedłem bardzo szczwanie tak. i umieściłem ją absolutnie w centrum rankingu. I uważam, że ryjówka, mimo że jest mała, będzie mieć penis proporcjonalny do długości ciała. Następne zwierzę, o którym rozmawiamy, to jest goryl. Goryl będzie mieć penis proporcjonalny do długości ciała, ale krótszy niż ryjówka. Zaraz, jest od 1 do 12. Co jest dłuższe, a co jest krótszy? Jeżeli krótszy, to niżej musisz go napisać. Dobra, w rankingu. no to powiem, że goryl to jest na 9. miejscu. No dobrze. Goryl na 9. Goryl to jest duże zwierzę. Przypominam, że ma około 150 cm. I nawet nie liczymy nóg specjalnie. Okej. Następnie. Świnia. Świnia. Myślę, że strzelam, ale daję jej 4. miejsce. 4. miejsce. Tułów jest... Chociaż nie, zaraz, bo tułów jest jakby... Świnia jest bardziej taka w tą stronę. Nie jest... No ale to może być zarówno na korzyść jakby, wiadomo, tak geometrycznie, że w tą stronę jest penis, to może być dłuższy niż jak jest tułów w tą stronę i penis wtedy jest proporcjonalnie tak jakby Że myślisz, że krótszy. kąt penisa do ciała ma jakieś znaczenie tutaj? I też, chyba zwierzęta takie czworonożne mają tendencję do tego, że część penisa jest jakby schowana w ciele, idzie wzdłuż brzucha, tak bardziej, czy to cała długość się liczy, nie tylko ta część zewnętrzna, wystająca, bo też jak jest, tak? Długość penisa, no. We wzwodzie czy w niewzwodzie? We wzwodzie, dobra. No to dobra, strzelam świnia 4. Dobra. A teraz uwaga, koń. Koń. Z koniem jest różnie, ja tu wyliczyłam taką przeciętną, bo są różne konie. Różne. Założyłam konia o długości ciała 2 metrów. Ale wiesz co, to tak niezależnie od rozmiaru konia, części ciała konia są mniej więcej proporcjonalne do reszty, do reszty zwierzęcia. Myślę, że koń będzie tutaj myślę, że gdzieś w środku stawki. Może na 5. miejscu. Aha, powiemy jeszcze tak, że możesz na przykład podjąć decyzję o zamianie. Ja potem pozamieniam, bo jeszcze tak. Dobra. Następne zwierzę, tapir. Tapir to gdzieś w okolicach konia, ale myślę, że może być mniejszy. Gdzieś na 7. miejscu tapira bym dał. Dobrze. Następne zwierzę to żyrafa. Żyrafa. Myślę, że żyrafa przez ten krótki tułów, że będzie proporcjonalnie na przykład na 3. miejscu. Następne zwierzę to kaczka sterniczka. Kaczka sterniczka. I tu wiem, że to właśnie udało mi się w ostatniej chwili podejrzeć na stronie internetowej, o penisie, że jest tam pseudopenis. Wikipedia. Tak, i że jest tam pseudopenis w kształcie śruby i nie wiem, jak liczyć długość tego penisa, bo to jakby on jest spiralny, więc nie wiem, czy w rozłożeniu tak w rozłożeniu. No, to strzelam kompletnie. Kaczka daje na 8. miejscu. Kaczka sterniczka w ogóle, dojaśnię też, to jest kaczka, która pochodzi z Argentyny. Ma niebieski dzióbek. No to jak ma niebieski dzióbek, to trzeba było od razu, bo to bym na pewno nie dał jej tak nisko. Ale no dobra, zostaje na 8. Dobra. Następne zwierzę, waleń błękitny. Wielki ssak morski. Strzelam, ponieważ jest olbrzymim zwierzęciem. 30 metrów. To proporcjonalnie, że penis nie jest duży. Że jest, powiedzmy, tam walenia dam na samym końcu. Następne zwierzę
to nosorożec. I tu dodam, że ponieważ są 3 różne nosorożce, w tym jeden już niestety wyginął, ale starałam się jakby średnią mniej więcej wybrać i zaraz powiem, wybrałam, że około 370 cm długość ciała średnia, biorąc pod uwagę wszystkie 3 nosorożce. Średnia z 3 nosorożców. Zostają mi w dyspozycji miejsca 1, 2, 10, 11. Myślę, że on będzie też, tak wyobrażam sobie przynajmniej, że może być dosyć mały, ma dosyć mały penis, nosorożec. Czy na którym miejscu go dałeś? Na 11. Na 11. I? Dobrze. I? Następne zwierzę, przedostatnie. Jeszcze 3 tylko zostały. To jest żółw jadalny. Morskie zwierzę, po angielsku green sea turtle, ale po polsku żółw jadalny. Żółw jadalny zostaje na miejscu 10. Następne zwierzę to jest, uwaga, ślimak bananowy. Ślimak bananowy. Jest to zwierzę, które autentycznie wygląda jak banan. To jest żółty ślimak, bezmuszlowy. Dobra, strzelam kompletnie, że ślimak ma największego penisa. Że jest na pierwszym miejscu. Tak. I jeszcze jedno. No i jeszcze jedno zwierzę, które dodałam specjalnie, bo to jest jednak zwierzę, którego nazwa po angielsku zobowiązuje. To jest kogut. Po angielsku cock, czyli penis. No to miejsce drugie. Kogut. Kogut. Kogut, jak sama nazwa wskazuje. Chociaż ptaki, wiadomo, że u ptaków jest właśnie, to coś tam jest, to tak nie działa, jakby się zdawało. No ale masz 2 ptaki tutaj, tak, w tym konkursie. No dobra, to może rozstrzygnięcie. Teraz rozstrzygniemy. Czy możesz nalać mi wina? Cały czas się domaga, tylko więcej wina i więcej wina. Tak rzadko piję wino, a zwłaszcza dobre wino. Dziękuję mojej mamie za pyszne wino. Czyli co, czy chcesz dokonać jakichś zamian, ustawić inaczej? Jak tak popatrzysz sobie na te zwierzęta i... To znaczy, przede wszystkim pragnę zaznaczyć, że walka jest nierówna. Ten konkurs jest tendencyjny. Ten konkurs ma walory edukacyjne, pamiętaj. Tak. I wielkość penisa nie świadczy o zwierzęciu i w drugą stronę. I odwrotnie. Więc cokolwiek tutaj powiedziałem, przyporządkowując te numerki do zwierząt, było to kompletnie prawie że losowe. Bliskie do całkowitej losowości, tylko jakieś przypuszczenia tutaj co najwyżej snułem, szczególnie oczywiście w przypadku ślimaka bananowego. Więc prosimy. Prosimy. Ale co, mam mówić ci od początku, czy... Kto jest na pierwszym miejscu? No. Na pierwszym miejscu... Od końca, to będzie tak bardziej, wiesz, taki od bardziej... Od końca, suspense. No więc uwaga, niespodzianka. No. Ze wszystkich zwierząt, które tutaj mamy, najmniejszym penisem, albo nawet nie penisem, brak penisa, może poszczycić się zwierzę, które paradoksalnie ma nazwę penisa w sobie. Kogut. Kogut ma najmniejszy penis. Kogut praktycznie nie ma penisa. Kogut ma coś właśnie jak... W ogóle pseudopenis. Ptaki mają kloaki. Kloak. Kogut ma coś w rodzaju takiego dzyndzelka, który wychodzi z tej kloaki. Aha. W czasie zapłodnienia musi się trochę nagimnastykować, bo musi ustawić kurę w takiej pozycji, żeby jej kuperek był praktycznie do góry i żeby tak ten jego kuperek pocałował jej kuperek. Więc tak całują analnie. Kloaczny pocałunek koguta. Więc kogut kompletnie nie ma. Kompletnie nie ma. Czyli nie trafione. Ma 12 miejsce w naszym rankingu. Nieuzasadniona nazwa też. Tak, więc nawet nie można było procentu wyliczyć. Chyba jest, nie wiem, jak się wylicza procenty z 0. No nie wylicza się. 0. 0. Jak procent? No 0. No nie ma. No dobra. Dobrze. Na 11 miejscu naszego rankingu zaskakująco
jest goryl. Goryl jest na 11. Goryl należy do zwierząt, które, a i owszem, mają bardzo duże jądra, ale penis stanowi, uwaga, 1,56% wielkości jego ciała. To wiesz co, blisko byłem, bo dałem go tak raczej Na końcu dałeś, tak. Przepraszam, na dole stawki. Goryl ma malutkiego peniska, który ma około 2,5 do 3 centymetrów. No popatrz. A jednak jest zwierzęciem, które rozmnaża się. To znaczy coraz trudniej. Współcześnie jest zagrożonym bardzo gatunkiem, ale jeszcze się rozmnaża. Na 10. miejscu naszego rankingu jest ryjówka, której penis stanowi 6% długości ciała. 6%. Jasne. Na koniec zapytam cię, jaki procent ciała stanowi penis człowieka? Średni. Na 9. miejscu naszego rankingu jest waleń. Waleń ma 30 metrów długości, a jego penis ma 304 centymetry. Czekaj, mówiłaś ryjówkę? Tak, 10. ryjówka miejsce? jest 10. miejsce, Dobra. a waleń jest 9. Dobra. 8. miejsce w naszym rankingu ma nosorożec. Długość penisa nosorożca stanowi 16,2% długości jego ciała. Następnym 7. miejsce w naszym rankingu ma żółw jadalny. Długość penisa stanowi 20,3% długości ciała. Żółw jadalny 7? Tak, 7. Następny w rankingu, czyli 6. miejsce, tak? Ma koń. Pomyliłem się zaledwie o jedno. Koń. Penis konia stanowi 22,7% długości jego ciała. 5. miejsce w naszym rankingu ma, dobrze zgadywałeś, tapir. 5. miejsce tapir. Bo mówiłeś, że gdzieś koło konia będzie. Tapir, penis tapira zajmuje 24,5% długości jego ciała. To jest, słuchajcie, 1/4 ciała. No i cicho. Zbliżamy się do... 4. miejsce Tak? w rankingu najdłuższych penisów ma... Tak! 4. 30. miejsce. Świnie zgadłem. Świnia ma zajmuje 30%. Tak? Penis stanowi 30% długości ciała świni. Więc 4. miejsce to jest już blisko. Mamy teraz podium. Świnia Uważaj. jest świnią, bo jest w 1/3. Świnia też ma najdłuższe orgazmy. Orgazm świni trwa 30 minut. O jać. Prawda? Miło. No, Następne zwierzę. 3. miejsce w rankingu najdłuższych penisów zajmuje 46% ciała. Żyrafa. 3. miejsce? 3. miejsce. Zgadłem też żyrafę. Brawo. Bo już straciłem nadzieję, że w ogóle kogokolwiek zgadnę. Żyrafa. Tak, 46% długości ciała to jest, znaczy inaczej, penis zajmuje, czy też ma 46% długości ciała. 2. miejsce w naszym wspaniałym rankingu Zostały tylko 2 i widzę, co zostało. Zajmuje. Została kaczka i ślimak. 55% długości ciała to penis. No. To pseudopenis kaczki sterniczki. I to jest 2. miejsce. To jest 2. miejsce, kaczka. Ty na 8. miejscu ją postawiłeś. Widzisz, jak nie doceniłeś kaczki. Ale i teraz najlepsze? Najlepsze, oczywiście. Też jest na 1. miejscu u ciebie. Brawo! To jest ślimak bananowy. Ślimak bananowy. A zgadnij, jaki procent jego ciała zajmuje penis? 100%. Strzelam. I o ile się mogę pomylić? 80% długości ciała tego ślimaka to jest penis. Ślimak, ciało ślimaka i penis jego to jest... Z
ciekawostek dodam, że jego nazwa łacińska Ariolimax dilichophallus oznacza wielki penis. No to przecież mówiłem. To, że on jest ślimakiem bananowym, to już właściwie dla mnie było jednoznaczne, że coś jest na rzecz. Więc tak wygląda ranking i tak wygląda punktacja jakby procentowa, ile procent zajmuje i zwierzę. Co cię najbardziej zaskoczyło w tym rankingu? Zdecydowanie w rankingu mnie zaskoczył goryl oczywiście i z jego mikropenisem według ludzkich standardów. O, nie. To jeszcze nie jest mikropenis. To jeszcze nie jest, ale już w porównaniu, że raczej tak wielki zwierz. I kogut oczywiście, że nie ma nic. No, to prawda. Że kogut nie ma. Nie ma. No. A gdzie się uplasuje człowiek tutaj, jak myślisz? Ile procent przeciętny penis? Człowiek uważam, że będzie gdzieś między powyżej, ponad gorylem, czyli raczej pod koniec, a za koniem, czyli gdzieś myślę, gdyby był w tym rankingu tutaj w tym zestawieniu, to znalazłby się gdzieś na miejscu, no nie, może nie jak żółw jadalny, ale ryjówka, te okolice. 10. miejsce. No tak strzelam. No nie doceniłeś. Człowiek ma dosyć dużego penisa względem długości swojego ciała, nawet mówiąc o nie pornograficzno niewyczynowych długościach, czyli przy średniej 12,5, bo ja się posługiwałam taką średnią 12,5. Zmierzoną. Tak. Niedeklarowaną. I to jest kilkanaście procent. To jest pomiędzy waleniem a nosorożcem. Okej. Waleń na 9, nosorożec na 8, ryjówka na 10, więc... Czyli mamy, można powiedzieć, że mamy dłuższego penisa od walenia. Nawet jak waleń ma 300 centymetrów, to penis ludzki jest dłuższy. No, udowodniliśmy... Prawie naukowo, że jesteśmy, nie jesteśmy jakimś zwierzęciem, które jest wybitne pod tym względem, w żadną stronę. Jesteśmy, ale dobrze wyposażone. Dobrze wyposażone. Jeżeli proporcje do ciała to jest dobre wyposażenie, no bo wiadomo, że można mieć po prostu wielkie ciało, no i wtedy co? Dla pocieszenia dodam, że wśród naczelnych mamy jednego z największych penisów, jeśli nie największego. Wśród naczelnych. No to duma po prostu z bycia człowiekiem. No to tak ciekawostkowo chyba. Czy wiesz, jaki jest rozmiar mikropenisa u mężczyzny? 2,5? Poniżej 2,5. Poniżej 2,5. No to okej. Penis, który uniemożliwia penetrację, jest mikropenisem. To tyle, że tak powiem. Jak ktoś ma małe dłonie, tak? Ktoś ma małe dłonie, to wtedy musi pisać na Twitterze, że wcale nie ma małych dłoni. To jest żart taki polityczny do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak. Musiliśmy wyjaśnić, bo nie każdy może, ogląda wiadomości. Zarzut, że jak ktoś ma małe dłonie, to ma małego penisa. Więc tak, penis w żaden sposób, rozmiar penisa nie ma się nijak do rozmiarów ciała, ma się nijak do długości, gabarytów i tak dalej. Zazwyczaj długość tego penisa ma związek raczej ze sposobem rozmnażania, sposobem kopulacji, żeby była efektywna, wygodna i oczywiście to powoduje, że penis jest taki czy inny, budowy ciała samicy i tak dalej. Stąd różnice między na przykład długością penisa na przykład żyrafy i na przykład konia. Tak? Na przykład, albo kaczki. Mam nadzieję, że było to dla was uczące. Aha! Miałeś 3 dobrze. Miałem ślimak bananowy dobrze. Świnkę miałeś dobrze. Świnkę miałem dobrze. Żyrafę miałem dobrze.
I to by było na tyle. I to by było na tyle. I to wszystkie w takiej, że tak powiem, w czołówce. Czyli Więc... pierwsze, trzecie i czwarte. Więc ja dostanę ciastka, które upieczesz. Aha, czyli podzielimy się. Ty upieczesz ciastka Ty upieczesz ciastka. Dobra, ja ci upiekę ciastka, a ty mi je dasz. Ja cię poczęstuję tymi ciastkami. Ciastkiem cię poczęstuję. No to deal. No. Dziękujemy bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że było to dla was uczące. Dziękuję. Dziękuję również za quiz. I czekamy na następne pomysły, które wypączkują i czekamy, bo też będą quizy w drugą stronę. Alek będzie mi robił quizy. No dobra. Pa!